Mamy polską rodzinę w Pakistanie. Coś pięknego. I mówił, ej stary, przywozisz coś niebezpiecznego. Tam się co? Co to jest w ogóle, Paweł? No to są takie słynne... Ale wiesz co, wczoraj tak rozmawiałem z kierowcą i pytałem, ile zarabia taki cieć, który załóżmy cieciuje. On powiedział, że... Śruby z Polski przywiezione, bo nie mogłem kupić śrub, kurczę, a już... A powiedz cenowo, tak żeby porównać do tego, co mamy w Europie za mieszkania tego typu. Ile takie mieszkanie może kosztować? Takie mieszkanie kosztuje... O matko święte, jaki plecak jest ciężki. O! O matko, co tu się podziało z 10 kg? Muszę przyznać, że obostrzenia nie są takie proste i wydłużają całą procedurę odprawy na lotnisku. I szczerze powiedziawszy, wcześniej podróżowanie było o wiele łatwiejsze. Przychodzę na lotnisko w Turcji, wylądowałem z Belgii. Sprawdzają mój bagaż i mówią, ej stary, przywozisz coś niebezpiecznego. Tam się co? No te druty, te pałki, czyli stelaż od namiotu. No i nie chcą mnie przepuścić. Jedyna droga to jest 60 euro zapłacenie za bagaż. Myślę sobie, kurde, co tu zrobić? Nie będę 60 euro płacić. Wyszedłem z lotniska, znaczy wyszedłem na górę, tak jakbym wyszedł już do Turcji, wróciłem, przebiłem pieczątkę, bo Polacy mogą być tutaj za darmo na paszporcie. I raz jeszcze poszedłem do kontroli, ale do innej. No i co oczywiście się udało? Udało się. Oczywiście udało się oczywiste. Oczywista oczywistość, no ale kurde. A wiecie czemu ten gość nie chciał? Bo nie chciał z ochrony przepuścić? Bo nie rozumiał, co to jest w ogóle stelaż od namiotu. Ja nie mogę. Ale kurde, trochę stresu się człowiek naje. Jeszcze godzina i lecę do Pakistanu. Udało się przejść. No i wyrąbane. Już z samolotu mnie nie mogą wyrzucić. Chyba. Tak mi się wydaje. Więc idę się zapakować i jadę do Karachi. Lecę. Coś tu, jakiś koreczek tam stał. Takie dość ciekawe zjawisko, że w samolocie do Pakistanu są wszyscy. W sensie jest obłożenie 100%. Czajcie fazę? Nie ma w ogóle miejsca na bagaże, ponieważ wszyscy mają bagaże. Wszyscy ładują w ogóle tam do góry. No jak nie ma miejsca, no to za bardzo nie ma gdzie wsadzić. Każdy próbuje za wszelką cenę wpakować swoją walizkę, no bo nie wiadomo, co się z nią stanie, jeżeli jej nie wpakuje. Na przykład jak ten pan. 100% obłożenie. To nie to co Belgia, Polska Belgia, czy Belgia, Turcja. Elegancko, nie? To się nazywa obłożenie. Stoimy w kolejce, czekamy aż wbije się wiza. Jak się wbije wiza, to będziemy mieć wszystko ogarnięte. Kurczę, teraz powinien stać tutaj ziomek z karteczką Tomas, a jednak nie stanąłem dobrze. Dobra, idziemy. O, jest ziom! Hello, my name is Thomas. Yes. What's your name? My name is Pariel. Pariel, nice to meet you, Pariel. Yes. Oh, It's a long time. many people in plane. Many people. Many people. Oh, very nice temperature. The alcohol is not allowed. Yeah. So You are here allowed. for me, For your country is Yes, your allowed. Poland, Europe have allowed, but Yes. Pakistan not allowed. but people drink. Yes, drink, but people have Home. In home they drink. Yes, in home, in office, in restaurant. Moi drodzy, to jest mój gospodarz, Justyna. To ja, dzień dobry. Dzień dobry. I Justyna mieszka ze swoim mężem i synkiem Aleksem już od ilu lat? Od 3. Od 3 lat. I jeszcze do tego jest jeszcze mama Justyny, która mieszka w Pakistanie, w Karachi, też razem z nimi. I teraz jedziemy sobie do miasta, a tutaj mamy pieszczoszka. Pieszczoszek, ale piękny kot. Będziesz królem, tak. Dokładnie. Mamy polską rodzinę w Pakistanie. Coś pięknego. O. Co to jest? Jestem teraz w domu. I teraz będę nagrywał, tak, na YouTube'a vloga. Moja mama siedzi tutaj, z babcią tutaj, a tata jest tam. Widzicie?
No, my to jesteśmy. Zobaczcie, to jest osiedle, ale nie wygląda jak osiedle pakistańskie. Co ci, Paweł, przypomina to osiedle? To mi przypomina tak naprawdę trochę osiedla z Dubaju. Dubajskie? No tak. Justyna, mniej więcej. tak rozmawialiśmy z Justyną, powiedziała, że takie amerykańskie bardzo przypomina. Taki, nie wiem, Miami Beach, coś... A w Miami no to domki są drewniane. Drewniane? No i Nie mają byłem tą nigdy. tanią drewnianą zabudowę. A, takie. Że huragan przejdzie, zmiecie wszystko, za tydzień budujesz od nowa. Tak jest, takie tekturowe, nie? Tak. To mleko, szukamy mleka. Czyli tak, można kupić ubrania, owoce, kosmetyki. Wszystko. I rzeźnik jeszcze jest. I rzeźnik. Kurczę. Knory? No ja. Ale to co, z Polski chyba, co? Nie no, Knor jest międzynarodową marką. A, może tak jak już mi się zawsze kojarzyło z polskością. Tak, ja też pierwszy raz jak go gdzieś tam widziałem za granicą, to przyszło mi do głowy, kurde, z Polski. No właśnie. A widziałeś jakieś produkty polskie? Generalnie krówki widziałem, Krówki? ale oczywiście podrabiane nasze. No tak, tak, tak. Ale tak, są w drugim sklepie. Sama chemia. Mhm. Ty, co to jest? To jest do czyszczenia podłóg. Jakiś taki detergent typu Clorox. Wiesz co, ale ciekawe jest w ogóle podpaski. W sensie na przykład w Afryce z podpaskami jest duży problem. Aha. No tutaj w Pakistanie widzę, że nie, Nie, no, tutaj ale jest- always mocno. Są w sklepie dostępne, ale Justyna coś narzekała, że Nie ma ta tego, jakość? co by chciała. Tak. No coś w tym może być. I oczywiście na owady, nie? Na insekty bardzo Tak, dużo. to jest od cholery. Chyba najbardziej uciążliwe są te karaluchy. Ale wiesz co, karaluchy raczej Nie są takie nie przychodzą i nie gryzą cię No kurczę, tak. co chwilę. jak komary. Jak komary. Tutaj masz co? Masz różnego rodzaju naczynia, garki. To wszystko po kolei. To Nie? jest. Tak naprawdę. Kubeczki, kubeczki, mopy, nie Miotły, mopy. krzesła do domu kupowałem też tutaj. Tak? A jak? Żarcie dla kota Whiskasa. Są, coś tutaj zobacz. Tak, ma polskie napisy. Przynajmniej puszki miały. Ten chyba nie widzę w tym. Nie, puszki miały polskie napisy, ale puszek z kolei Nie widać. nie widać. Mio nie ma już polskiego. Tak. Co to jest? A to Dakota chyba na Safe jakiś... Protect? Te kleszcze Szampon, i- nie, tak, to jest szampon. szampon, a to jest na ten, Na insekty na może. pchły. No, no, no. Ty, ale zauważ ile ludzi pracuje w takim małym tym, nie? No, Dużo. siła... Hi guys, how are you? Salam. Everything good. Guys, where you have milk? Yeah. Tu na glebie. Jest. Dobra. Nie wiem, które Justyna chciała. To czerwone zazwyczaj było dobre. A czym się różnią? Firmą tak naprawdę. Tutaj masz te przyprawy właśnie różne. Kurczę, ale zobacz jak poukładane. No. Poukładane tak... Ja jak jadę do Polski, to tutaj wpadam i właśnie wszystkiego po trochę No wrzucam tak, do torby i rozdaję później znajomym. No, oczywiście. Fish biryami. Ty, a jak ty ceny ogarniasz tutaj w sklepie? Nie ogarniam. Po prostu Po idziesz, prostu płacisz? biorę i płacę. Ale zazwyczaj no to masz 20 rupii, nie? Tu Wiesz co, ja im zawsze pozwalam zapakować więcej, bo ja później to było worku już na śmieci. rozumiem, dobra. Szukuję. A oni tak naprawdę jakby mogli, to by zapakowali każdy produkt osobno do osobnego worka. No tak. Pierścionki. Kurde, taki pierścień kosztuje 4000 rupii chyba. 4500.
Ale jakie wykwintne. No. Oh, thank you. Szukryja. Shukriya. Szukryja. Yeah. No i poszli. Co to jest w ogóle, Paweł? No to są takie słodycze na głębokim oleju smażone, takie cukrowe, coś, kurczę, nie wiem dokładnie jak to się robi. Widziałem parę razy jak to robił, ale Ty i zobacz, woreczki z... tutaj są sosy różne, no to bierzesz sobie na przykład takiego szaszłyczka, albo tutaj masz z przodu całą, nie, to jak obejdziesz z drugiej strony, to będziesz widział, masz różnego rodzaju samosy i te Ale kichnąłem. springrole. Dobra. Spinkrole? Tam masz inne. Zaraz zerknę tutaj do szefa, żeby się nie przestraszył. Ale nawalone, przygotowany, Taki masz nie? pakorę. Ty, ale... Pakora jest? Yeah, Can I see? Yeah. Zobaczcie, tutaj kierownik, kierownicę i tutaj piec ma. No. Banu. No dobra, szukryja. We will come back when we get some money, yeah? Szukryja. Thank you. A chłopaki przecież mają ramadan, nie? Tak. No nie mogą wsuwać, ale kupują. Nie, ale oni się już przygotowują, bo ta godzina wybije i już chcą być bo jest, słuchaj, 17 już, gotowi. nie? Tak, jest już 17. Zaraz będzie wszystko gotowe do żarcia. No tak, no to nam miał całą masę tego napakowane. Te pakory są, on je tam świeżutkie robi. Kurde, gdybyśmy one kosztują chyba 100 rupii za pół kilo. 100 rupii za pół kilograma? Jakieś grosze kosztuje. Jak kupowałem sobie obiady tutaj u nich, no to wychodziło mi 150 rupii i miałem żarcia na 2 dni. Żartujesz. za dolara, także. O matko, I przecież... to wiesz, bo tak, na przykład samosa jest chyba 30 rupii kosztuje. I tam w tej samosie, no to co? W samosie jest albo Soczewica? mięso, albo właśnie warzywa. Jakieś Jakieś warzywa. sobie wybierzesz. Masz samosy z ziemniakami i przyprawami, i masz samosy z mięsem i takie też tutaj są. Bardzo mi przypominają nasze nadzienie grzybowe do uszek. Ja nie mogę. I to coś takiego, masz te springrole, no to one są nadziewane różnymi warzywami albo też kurczakiem jak chcesz. One też kosztują po 40 chyba rupii za sztukę. Jezu, to jest złotówka, w sensie coś około złotówki. Jakoś tak, nie? 40 rupii, no to tak, to jest około złotówki. Taka najbardziej prestiżowa okolica Czyli na naszym projekcie. miasteczko w mieście, czyli coś w stylu... Ile tutaj domów jest? Na razie 4 chyba. Jaka to jest powierzchnia? Kojarzysz może? Nie, ale na pewno każdy z tych domów jest po 1000 coś metrów. O matko, Jak nie więcej. to tutaj. To jest pan z tego, z telewizji tutaj pierwszy. Jeszcze się nie Salam. udało. Hey, how are you? Salam alaikum. How it's going? Paweł, ja go nie dogonię. Infinity is working? Paweł, ja go nie dogonię. Zobaczcie, to jest meczet w jednej z najbogatszych dzielnic tutaj w Bahri Town, w której mieszkają tylko i wyłącznie bogaci, same szychy. Dobra. Prawda jest taka, że nie powinienem tutaj być ze względu na to, że mam krótkie spodnie, a w krótkich spodniach no to lipa, no. Taki brak szacunku troszkę, ale pokażę wam delikatnie, bo to nie jest uczęszczany meczet jeszcze przez ludzi. On jest jeszcze tutaj zamknięty, ale wygląda przepych gruby. Zobaczcie. Jest przepych na grubo. Już zaraz wchodzę. Tak wam. Salam alaikum. English. English. Salam alaikum. Tu officer. Yeah. इमाम साहब इधर है No. बोला Imam. आपसे No. ये चप्पल डालना चाहिए अल्लाह आपको करे Si. Opa. ये मॉक से इधर Szukria. Kumpel pomaga. I zobaczcie, tutaj jest ये चप्पल ऐसे kumpel mi. Okej. Kumpel mi sandały, jak skroję to nie będę miał sandałów. Jest jeden pan, w który się modli, więc trzeba
jest oznaczenie Allaha. Tutaj jest kierunek Mekki. Grubo, nie? Ostry przepych. Zobaczcie. Grube miliony. Przyszliśmy z Pawłem wypłacić pieniądze i ciekawe, który bankomat będzie czynny. Ten jest już widać spierdolony. Ciemno w nim. No to wbija się do tego. Jest światło. Jest światło. Dobra. Powinien. Ty, ale klimatyzacja na te. Działa. Pawle, co tu mamy? No to mamy tak, tutaj mamy ser ze szpinakiem, tak, palak panir. No. Czy to jest takie tutejsze? To jest tak, to z tego co wiem, to tak, to jest tutejsze. Mamy tutaj ser ten, jak on się nazywa? Feta? To powinien być kodzi teoretycznie, ale nie wiem jakiego oni używają. To jest panir handi. Tak? Z kurczakiem coś, nie? Nie, to jest też ser, ten sam. To powinien być ser panir, tak? Tylko że no, czy to jest rzeczywiście taki, no to cholera wie. Więc to jest w takim sosiku lokalnym. No i hummus, to bardziej Z oliwą, nie? To jest... tak, z oliwą, z oliwkami. I mamy garlic naan i mamy Czyli chlebki. crispy paratha. Crispy paratha, czyli to jest ten taki naleśnik jakby, nie? To jest naleśnik taki pieczony w piecu. A, super. Smacznego. Smacznego. No właśnie. No. Od stadionu po całe miasto, Pawle. Nasza firma nie byłaby sobą, gdybyśmy nie budowali tego już trzeci raz. Ale to chyba tak jest, że Pakistańczycy nie przykładają się do roboty. Nie bardzo. Pierwszy raz to było wybudowane, to nie wyszło, wyglądało brzydko. Drugi raz wybudowali, to się zapadło pod ziemię i złamało na pół. I trzeci raz dali mi do wybudowania, to skończyliśmy. Jest Rahil. Teraz szefowca, żeby włączyli fontannę, bo coś tutaj ktoś się obija i nie włączył tej fontanny. A właściciele, powiedz jeszcze, są z Pakistanu? Tak, Pakistańczycy. Tak jak wspomniałeś historię w ogóle, zaczynali 30 lat temu. Zaczynali gdzieś 30 lat temu od tak naprawdę biedowania na ulicy i coś tam im wpadło, że sprzedali jeden kawałek ziemi, drugi kawałek ziemi, coś postawili i przyszedł pomysł, żeby budować właśnie takie miasto. bardziej ekskluzywne miasto. Od małego wyszło do teraz, co robimy, no to 440 km. Słuchaj, to w ogóle to brzmi jak tak od zera do milionera. No dokładnie tak to wyglądało. Niesamowite. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Śruby z Polski przywiezione, bo nie mogłem kupić śrub, kurczę, a już oczywiście farba z nich zeszła. Nie, zatrudnionych w tej chwili mamy chyba 7,5 albo 8 tysięcy ludzi. Masa. Jakoś tak tutaj, w tym No, miejscu, przy projekcie. Nie licząc innych. A powiedz, jaki jest stosunek pracowników, którzy tak jakby myślą, robią, decydują, a takich fizycznych, którzy po prostu wykonują? No to tych, co myślą, to będzie ja i jeszcze innych 4 białych. Naprawdę? To jest... Nie, to żartuję, ale tak naprawdę tutaj jest ciężko z tym. No. Ale jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą, to jest koło 100 osób. Kurczę, to jest w sensie, wiesz, na 8 tysięcy. Tak, mniej więcej. Właśnie dzisiaj mieliśmy spotkanie tygodniowe właśnie wszystkich, ale ja akurat nie poszedłem. I od tych osób wszystko, że tak powiem, zależy i wychodzi. W to nie wliczamy osób, które zajmują się handlem i sprzedażą mieszkań i działek. Aleksander, co? O, on lubi zwiedzać. Tak. Paweł, biegnij za nim. Aleksander, tam jest droga. A tutaj wiesz, to nie jest głębokie, to jest 40 cm. Także no, wlazł jakiś gość do wody i... Ale co mu z tego? W sensie, gdzie on by to zamontował? W domu u siebie? opędzlować. One są warte tyle, co miesięczna pensja takiego pana inżyniera tutaj. Naprawdę? Także no
Ale wiesz co, wczoraj tak rozmawiałem z kierowcą i pytałem, ile zarabia taki cieć, który załóżmy cieciuje. On powiedział, że 20 000 rupii. No niecałe, no. Tak? Niecałe. Kurczę. No to taka lampa kosztuje 50 000. To 50 000, ja cię kręcę. No to jest o co wiesz? 50 000 na tej fontannie, a na drugą pojedziemy. Tam instalowałem lampy z Włoch, takie porządne. No to one były po 600 000 za sztukę. Czyli co, trzeba kamery, żeby nie skroili wszystkiego. Trzeba ciecia, który tutaj to będzie pilnował. No tak. Kamery to wiesz, to nikt się nie przejmuje kamerami, No ale tak. przynajmniej można popatrzeć, kto coś zapierdzielił. No tak. A pan cieć tutaj Zawsze miał ogarnie. dzieci, nie? No ale teraz z takim dzieciem weź się dogadaj. On przecież tylko w urdu. No ale tam oni się starają. Tak? Tak. Okej? Haha, good. No i No to zaraz nam włączy fontannę. Zobaczcie, szefu zadzwonił, powiedział, że włączyli, no i włączyli. Nie ma, że nie działa. No jak na Pakistan, no to trzeba przyznać, że robi wrażenie. O, tutaj wejście do tego, pod spodem są pompy wszystkie. Oczywiście nasz dział projektowy od planowania przestrzennego podał mi złe wymiary i fontanna wybudowaliśmy ją metr za nisko i trzeba było kombinować, bo miało to wszystko być troszeczkę podniesione do góry i woda i wszystko miało spływać na ulicę i do jasne. kanału. A ponieważ drogi nie było, jak to budowaliśmy, punkty odniesienia tak naprawdę nie istniały, więc wzięliśmy z projektu to, co mi potrzebne było, wytyczyliśmy sobie fontannę i zaczęliśmy ją budować. W międzyczasie zrobiliśmy drogi i kurwa nie działa, nie? Jest metr za nisko. No ale pokombinowaliśmy. I dało radę. Tak. Jak się wyłączy nasz dział projektowy i samemu się zrobi, to da działa. radę, tak. To działa. Tam mamy meczet, Pawle. Tak, to już chyba z 5 lat go budujemy i to teoretycznie ma być chyba trzeci największy na świecie. Mamusia, gdzie jest Bielorussia? Mama jest tutaj jechać gdzie? Jeden z największych meczetów, w sumie to jest największy, przepraszam bardzo, w Bahria. I ten meczet jest zrobiony na wzór takiego z Arabii Saudyjskiej. Nie wiem jakiego, bo tam nie byłem. No ale to jest marmur. To jest prawdziwy marmur. I prawda jest taka, że ten meczet z daleka wygląda, to jest biały marmur, a z daleka wygląda jak beton. I kurczę, to jest kupę kasy, moi drodzy. To jest tak dużo hajsu, a ten motor kosztuje jakieś 1000 zł. To nie jest dużo hajsu. No, w środku tutaj no, wszystko ogarniają, ale tutaj jest, widać już jest inna robota, bo stelaż jest żelazny, rury stalowe. No. Pewno wszystko jest sprzedane, już było sprzedane 3 lata temu. I powiedz, ile tutaj mniej więcej te mieszkania mają metrów? Wiesz, że nie wiem, prawdopodobnie około 100. Około 100, no. Ale to tak mniej więcej standard tutaj. A powiedz cenowo, tak żeby porównać do tego, co mamy w Europie za mieszkania tego typu. Ile takie mieszkanie może kosztować? Takie mieszkanie kosztuje... Nie. 100-metrowe mieszkanie, kurde nie pamiętam, a sprawdzałem ostatnio te ceny, ale w granicach $100 000, nie, trochę mniej, 80 gdzieś. 80, to będzie ponad 300 000 złotych. 300 000 złotych, no. 300 000. To w sumie tanio.
Tak mi się wydaje, a może mniej. Wiesz co, w Warszawie za takie 100-metrowe, no to trzeba lekką ręką zapłacić 700 000 za nowe, deweloperskie, takie jak tutaj mamy. Tak, no to zależy gdzie, no ale to mieszkania, tak. mieszkania w Polsce to mają w ogóle jakieś abstrakcyjne ceny. Są teraz. duże, tak. I to idzie w górę ciągle, póki nie pierdzielnie. A pierdzielnie niedługo. A to są tutaj mieszkania dla pracowników? Nie. To są też wille, które są jeszcze chyba niedokończone, a może już dokończone też na sprzedaż. A w zasadzie już sprzedane. Tylko te wille były robione przez trochę gównianego wykonawcę i tak no, nie wyglądają najlepiej. No tak. To były jedne z pierwszych. W sensie trochę zaburzają estetykę, nie? Tak, tylko tutaj jeszcze będzie jeden rząd i ten rząd, gdzie drzewka są, tutaj będą jeszcze 6-piętrowe budynki. Żartujesz? No, To oni po prostu będą na ściany patrzeć. każdy metr jest zagospodarowany i sprzedany. Przypomnisz jeszcze, jaki jest obszar całego tego miasteczka, który teraz wiesz, na którym działacie? 440 km². 440. Ja, przecież to jest... Tak, do porównania, no to Wrocław ma 380. Warszawa ma 520. Czekaj, 440 km². O Jezu, przecież to jest... No spore. Zacne. No i no to 440 to było, teraz dokupiliśmy chyba ze 100 km kolejne. Ja nie mogę. Albo i więcej, nawet nie wiem ile ta druga część ma, bo jeszcze tak naprawdę nie patrzyłem na to w detalach. A z drugiej strony, jeżeli faktycznie, wiesz, ludzie tak wykupują te mieszkania, bo te mieszkania już są sprzedane, jeszcze nie wykończone, nie nieskończone, a sprzedane, no to warto, wiesz, pompować pieniądze. Nie, no oczywiście. No. Tutaj bardziej się pojawia problem utrzymania tego później. Utrzymanie. Bo no, sprzedać to nie sztuka, ale później ktoś się musi zajmować tymi drogami i tak dalej, więc trzeba jakieś podatki wprowadzić. I tutaj ten straż pożarna. No takiej straży pożarnej w Pakistanie to nie widziałem, ile żyje. No, trochę inaczej. Meczet z drugiej strony. Faktycznie jest duży. Jest spory meczet i na dole jest uczelnia, uniwersytet jakiś tam, nie A, wiem. tutaj. Też kończy się budowa tego właśnie. Czyli to nie jest tak, że tylko miasteczko do mieszkania, ale takie, tak bym powiedział, niezależna komórka troszkę. No tak, nie, tutaj wszystkie te rzeczy są zaplanowane albo już są w budowie, typu właśnie szkół chyba mamy 4 na razie, plus ten pseudo-uniwersytet. Szpital 1, no, zoo, centrum rozrywki, jakieś, pójdziemy potem właśnie do tego Carnival, to tam jakieś restauracje, duży telebim, gdzie można sobie pooglądać mecze cokolwiek jakieś akurat puszczają. No. Jak były Mistrzostwa Świata, to poszliśmy z Justyną obejrzeć mecz Polska, nie pamiętam kto tam grał pierwszy. Nie, Polska z kimś. I byliśmy sami, tak. My, mecz i butelka whisky. O, Tak mniej więcej. A droga, ona idzie przez całą Barię od początku do końca, czyli około 35 km. I mamy tak, raz, dwa, 3, 4, 5 pasów. 5 pasów w jedną stronę plus drogi serwisowe 4-pasmowe. No. A tu jest most, który niedawno daliśmy do użytku. Ja właśnie zacząłem budować taki sam kawałek dalej. Tak. Ale powiem Ci, że no przepustowość w ogóle, wiesz, ruchu drogowego też będzie super, nie? Nie będzie... Się robią korki, jak ludzie przyjadą. Naprawdę? No, Karacz jest obok Karaczu, ma 28 milionów. No to też Więc, prawda. Drobny procent ludzi tutaj zdecyduje się przejechać w weekend i jest wszystko zalepione. Czyli to miasto jest ukierunkowane na klienta takiego zamożnego. Trochę tak, no, zależy pod jakim kątem na to patrzeć, ale w Pakistanie na pewno pod kątem bogatszych ludzi. Ogólnoświatowo no to powiedzmy, że ceny są tutaj bardzo przystępne. A powiedz, czy można powiedzieć, że Pakistańczycy, że w Pakistanie jest dużo bogatych ludzi, zamożnych ludzi? I think that I'm going to hiding. Momencik.
Już skończyłem z rodzicami, jesteśmy właśnie na wieży Eiffla, to nie jest Paryż, to jest Pakistan. Moi drodzy widzowie. Jak ludzie kojarzą Pakistan? A powiedz, ile taki przeciętny robotnik w Pakistanie zarabia? Pawle, powiedz, jak się szuka taką robotę jak tutaj?